Pomocy. Pomocy. Hej, Cześć. cześć. Nie ma jeszcze nawet techników i śledczego. Nie żyje? Ale nie dotykaliśmy niczego przed przyjazdem tamtych. Puls jest. Przecież on żyje. Co, wy nawet go nie sprawdzaliście? Sprawdzałem, ale... Dobra, weź skocz lepiej po kod serwisny, co? Myśleliśmy, że on nie żyje, no zobacz jak on wygląda. Dobra, weź go, odetnij. Zero 06 do 00, dajcie mi tutaj karetkę szybko na Solną 24. Przyjąłem, wysyłam. Hej. Hej, hej, słyszysz mnie? Halo? Widok był makabryczny, Halo? nawet jak na Gorczak. Chłopak był cały pocięty nożem, miał powyrywane paznokcie, naderwane ucho, jak po średniowiecznych torturach. Naprawdę wiele widziałam w tej dzielnicy, ale coś takiego tylko psychol mógł zrobić drugiemu człowiekowi. O, Co mamy? a młody chłopak. Zabrali go właśnie do szpitala, ale wyglądał jakby kombajn po nim przejechał. Zobacz. Portfel i legitymacja chłopaka. O, a to co? Zawartość portfela? Oto znaleźliśmy się w drogu. Jak myślisz, Cox? Trzeba sprawdzić. Wyślij to do labu. No i? Co myślisz? Porachunki gangów? No nie wiem, ale taki młody chłopak i już co, zalazł gangusom za skórę? Teraz do handlu biorą coraz młodszych. Wiesz, mają lepsze wejścia do szkół, do liceów. Dobra, chłopak ma 17 lat. Może miał po prostu dragi na własny użytek. To jeszcze nie świadczy o żadnych porachunkach. Może. Ale jeśli tak go załatwili, to raczej mało prawdopodobne. No, a może ktoś mu podrzucił po prostu narkotyki dla zmyłki. Możliwe. Ale na razie się trzymamy najprostszej wersji. Polska, ja znam ten pustostan. To jest siedlisko ćpunów. Sam brałem tu udział w 2 nalotach na dealerów. Dobra, czyli co, sprawdzamy po prostu kartotekę młodego. Czy to jest ktoś z branży, czy raczej przypadkowa osoba, skoro go nie kojarzysz? Teraz handlarze się zmieniają jak w kalejdoskopie. Jednego dnia może być wzorowym synkiem mamusi, a drugiego sprzedawać dragi kolegom w szkole. No, taka kariera tylko na Gorczaku. Rafał, namierzyłeś rodziców chłopaka? Trzeba ich powiadomić. On nie ma nikogo. To Filip Wojczak, 17 lat. Mieszka w Bidulu, uczy się w technikum. Problemy z prawem? Nie. No to czym się naraził, że go tak zmaltretowali? Wiesz, jeśli chodzi o kasę za dragi, to tacy nie mają skrupułów. Znęcali się nad nim, ale go nie zabili. Tak jakby chcieli mu dać jakąś chorą nauczkę. Nie wiem, przesłucham go i może się czegoś dowiem. Ale zaczekaj, no, do szpitala nie wejdziesz teraz do niego. Dopiero wracam stamtąd, lekarz cię nie wpuści. No, mówię do ciebie, nie wpuści cię. Gdzie jedziesz? Jadę do tego Bidula. Jeżeli brał i rozrabiał, to będą wiedzieć. A ty w takim razie jedź Podjeżdżę do do szkoły. szkoły chłopaka, zrobię rozeznanie. O, widzisz? Wreszcie czytasz mi myśl. Dzięki. Ale co ty tu robisz? No właśnie nie wiem.
Po co mnie pani dzielnicowa wezwała? No, ja nic nie zrobiłem. Na którą miałeś być? Na 16. A co to za różnica? Od rana mnie po komisariatach ciągacie, a ja już dawno wyszedłem na ludzi. Wzorowy mąż i ojciec dzieciom. Dobra, Lolek, 16, tak jak się umawialiśmy, tak? No nie wiem, czy ja dam radę tutaj jeszcze dzisiaj przyjechać. Ja jestem bardzo zajętym człowiekiem. Tak? Pracę jakąś dorwałeś? Nie no, pracę, no. W domu zawsze jest coś do porobienia, poza tym ja mam swoje sprawy. To jak będzie? Powie mi pani, po co mnie tu pani ściągnęła i ja spadam. Lolek, właśnie wychodzę. Kurczę, dobra, chodź, załatwimy to szybko. Słuchaj, Karol Więcek i jego żona Majka to moi podopieczni od pół roku. Poznałam ich jako wybuchową, przemocową parę, którą każdy inny dzielnicowy z naszego komisariatu już dawno by skreślił, ale wystarczyło dać im szansę, wyciągnąć do nich rękę i stał się cud. Właśnie dlatego wierzę, że moja praca ma głęboki sens. Kto ukradł skuter spod monopolowego? Pani dzielnicowa to tak od razu musi tak z grubej rury. Nie można tak jakoś tak miło, nie wiem, może jakaś kawusia, no, papierosek. Proszę. Tu się nie pali, Lolek. Nie mam czasu na pogaduszki. Właściciel monopolowego twierdzi, że się tam kręciłeś. Kto zajmował skuter, wiesz coś? Wiem tylko tyle, że jakby gościu nie zostawił tego sprzętu na chodzie, to nikt by się na niego nie połakonił. Co debil tak robi? Właściciel twierdzi, że miał problem z zapłonem, dlatego go nie zgasił. Zresztą to jest w ogóle nieważne, czyli wiesz, że silnik był włączony, ale jakoś złodzieja nie widziałeś. Ciekawe. Pani dzielnicowa, ja to nawet lubię tak panią, ale kapusia pani ze mnie nie zrobi. Ja mam swój honor. Czyli jednak coś widziałeś. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Spieszę się. Lolek. Mówiłem pani, nie zrobi pani ze mnie pieprzonego kapusia. Czymś innym jest kapłowanie, a czymś innym pomoc w znalezieniu skradzionego skutera. A co byś zrobił, gdyby to był skuter twojego dzieciaka? Tam gnojowi z dupy nogi powyrywał. Oczywiście nie jestem za tym, żeby brać sprawiedliwość w swoje ręce. Ale sam widzisz, że złodziejowi należy się kara, tak? Nie mój skuter, nie moja brocha. O cholera jasna. Znowu? Prąd wam wyłączyli. Komendant chyba kapuchy na rachunki nie ma, co? Korki wywaliło, wczoraj było to samo. To nawet co? Nie ma komu naprawić? No nie ma komu, bo konserwator zwolnił się po miesiącu pracy. Został 4 razy pobity w drodze do domu, bo kumplom nie spodobało się, że pracuje w psiarni. Dobra, dawaj Lolek, idziemy. Nie mam czasu. To jest. Ale poczekasz na recepcji, dobrze? To jest. Pana podopieczny Filip Wojtczak nie wrócił wczoraj na noc. Dlaczego pan tego nie zgłosił? Wie pan, no, bardzo często wychodzą w nocy, wracają nad ranem. Wie pan, no, nie ma z tego problemu. Zawsze są z powrotem. No co, on nie ma telefonu? No ma, ale no, nie odbiera, dzwoniłem do niego. Wie pan, no, to jest spokojny chłopak, nikomu nie wadzi, nigdy nic złego nie zrobił. Trzyma się z boku, pomocny dla wszystkich. No, Narkotyki? nie, raczej nie, chociaż pewności nie mam, bo nie robiłem mu testów, ale nie, nigdy nie wygląda, jakby był pod wpływem. A ma jakąś dziewczynę? Spotyka się z kimś? Miał Vanessa Bacewicz. Z zewnątrz, dlatego znam nazwisko, no bo mamy takie zasady, że musi podać. Vanessa przez W czy przez V? Przez V. No ja pierdolę. Przepraszam. Wolska, sprawdź mi proszę w bazie Vanessę Bacewicz przez V. To jest dziewczyna tego skatowanego Filipa Wojtczaka. Może nam coś wyskoczy. Jasne, tylko wrócę ze szkoły, robię właśnie rozeznanie. Gdzie jest Filip? Dlaczego nie odbiera telefonu? Nawet na SMS-a mi wczoraj nie odpisał, on mi zawsze odpisuje. To jest właśnie Vanessa. Mam parę pytań. Tylko nie tutaj. Przejdziemy obok. Kim pan w ogóle jest? Czyli coś mu się stało, tak? Proszę.
Dobra. Kiedy się ostatni raz widziałaś z Filipem? Przedwczoraj. Kiedyś widywaliśmy się codziennie, ale teraz mam mniej czasu. Mniej czasu, bo robi co? Ma swoje sprawy. Jakie? Dragi? Mówiłam mu, żeby tego nie robił. Żeby dał sobie z tym spokój. A on i tak się w to pakuje. W co? Mefedron. Sam tego nie bierze, ale zaczął to sprzedawać. Chciał po prostu szybko zarobić kasę. Na co mu były te pieniądze? Dla nas. Filip ma kompleks. Tego, że jest z bidula, że jest ode mnie młodszy. Wiedział, że jak skończy 18 lat, to znajdzie mieszkanie i się wyprowadzi. Ale nie tu na Gorczaku, tylko w jakiejś lepszej dzielnicy. Wie pan, on chce po prostu być kimś. I chce, żebym ja miała faceta, z którego będę dumna. Skąd bierze dragi? Za kogo pracuje? Nie wiem. Nie powiedział mi. Gdzie on teraz jest? Co się z nim stało? Filip jest w szpitalu. W którym szpitalu? Nieważne, nie wpuszczą cię, nie jesteś z rodziny. Ale ja muszę do niego pojechać. Jeżeli to wszystko, to przepraszam, ale ja wychodzę. Poczekaj. Jeśli sobie coś przypomnisz, wiesz, gdzie mnie szukać. Co jest? Podobno ktoś kręci się po tym pustostanie, gdzie znaleźliśmy Filipa. Sąsiadka stamtąd dzwoniła, właśnie tam jadę. Dobra, zaraz tam będę. Przecież ja tu zaraz umrę z nudów, no. Może zerknę na te wasze bezpieczniki. Poczekamy na fachowca. Fachowiec przyjdzie, 500 weźmie i nic nie zrobi, no. Ja tu raz dwa ogarnę. A ty się niby na tym znasz. A co to za filozofia? Gdzie korki macie? No nie wiem. O, kierowniku, drabina będzie potrzebna. A ty na pewno wiesz, co robisz? To są nowoczesne korki, a nie jakieś tam stare ceramiczne, co to wystarczy zadrutować. Nowe, stare, jeden pies, no. Mój stary całe życie prąd kradł. W każdej chałupie mieliśmy lewe podłączenie, no. Ach, elektryka prąd nie tyka. Tak mawiał tatuś. Zanim go popieściło na amen. O. Voila! I nie ma za co. No nie wierzę. Mówiłem, że żadna filozofia. Gotowa. Ręce nad głowę! Co jest, kurwa? Co, kurwa? Policja, co tu robisz? A co można robić w kiblu?
Lać mi się zachciało, to wszedłem i się odlałem. Często tak robię, jak jestem w pobliżu. Ta? Taśm policyjnych nie widziałeś? Widziałem, ale myślałem, że są jakieś stare. Zresztą przecież bym je z powrotem przykleił. A ja myślę, że przyszedłeś posprzątać po brudnej robocie. Po jakiej robocie? Co mi chcecie przykleić? Dowód. He! Powoli. Chłopaka wziąłeś? Kto to jest? I kto go tak skasował? Nie udawaj takiego wrażliwego, co? Może jestem wrażliwy, co? Ktoś podobny do ciebie kręcił się pod szkołą chłopaka. Czego od niego chciałeś, lepiej powiedz. Ja? Nic. Pierwszy raz, kurwa, widzę gościa na oczy. Wiedziałem, że skądś go kojarzę. Polska, wiesz kto to jest? To jest Łaminuszka. Ten od ściągania długów. Nasz gorczakowski celebryta, kurwa. Łaminuszka. Dawne dzieje. Już z tym skończyłem. Nie robię tego. Odsiedziałem swoje, teraz tyram na legalu. Nie wciskaj mi kitu, co? Co chciałeś od chłopaka? Dług miałeś jakieś do ściągnięcia? Mówię wam, że nie znam typa. Nie mam czasu na takie pierdolenie. Więc albo mówisz nam prawdę, albo jedziemy na komisariat, a tam się już jakiś paragraf przyklei. Dobra, dorwaliśmy tego chłopaczka. Mieliśmy mu połamać szczudła, ale okazało się, że to pomyłka. Otrzymaliśmy nieprecyzyjne dane. Zdarza się, nie? I tylko zdążyliśmy go uklepać, ale nic więcej. Mówię ci, nie wciskaj mi kitu. No mówię wam, ta dzisiejsza gówniarzeria, takie same fryzury, te same szmaty. Każdemu mogą pojebać się osoby, chyba nie? A wiesz, co mi się wydaje? Że za późno się zorientowaliście i skatowaliście chłopaka. Wiesz, że trafił w stanie ciężkim do szpitala? Nie no, uwierzcie mi, my tylko lekko go poszturchaliśmy. Nic więcej, bez żadnych uszkodzeń. Więc ten szpital to nie nasza robota. Sprawdzimy to sobie. I twoje alibi też sobie sprawdzimy. A tymczasem pójdziesz z nami na komisariat i popierdzisz sobie na dołku. No i wreszcie pojawił się jakiś konkretny trop. Muszę przyznać, że Rafał miał nosa. Nie mieliśmy jeszcze 100% pewności, ale jego hipoteza o porachunkach wydawała się potwierdzać. Miałam nadzieję, że dorwiemy szybko wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za stan tego chłopaka. W porządku, przekażę. Do widzenia. A ty gdzie się wybierasz? A ile godzin tu będę siedział? No choćby z 15. Wolska kazała czekać, to siadaj na dupie i czekaj. A może by tak trochę grzeczniej, co? Bo tylko dzięki mnie tutaj dzisiaj przy świecach nie siedzicie. Jakieś nerdaltyki. Pomogłeś, dzięki ci za to. Ale nie zapominaj, że jesteś na policji, czyli coś przeskrobałeś. Ja to tutaj jestem w charakterze świadka, panie dyżurny. Cholera jasna, no! Sławek, daj mi klucze od magazynku, muszę jakieś suche rzeczy znaleźć. Miss mokrego podkoszulka startujesz? Tak. Zawsze biorę prysznic w ubraniu. Cały kibel zalany. Zaraz woda wyleci na korytarz. A kto to naprawi? Konserwator się zwolnił. Spokojnie, wydzwonię zaraz hydraulikę. Wczoraj dzwoniłam, powiedzieli, że przyjadą za tydzień. Cholera jasna. Zanim ktoś tutaj dojedzie, to będzie niezły aquapark. No dobra. To w którym kiblu jest ten zjebany kran? O, ja panu pokażę. No wpuść pana. No wpuść, ktoś musi to naprawić. Jak to wam zwiał? No, a ty gdzie byłeś wtedy? Nie, w dupie mam takie tłumaczenia. Co jest? Zadzwoniłem do szpitala, żeby się dowiedzieć, czy mogę już przesłuchać ofiarę. Wyobraź sobie, że mi zwiał. Ale jak to zwiał? Przecież ma tam ochronę, 2 mundurowych. No, miał. Tylko jeden poszedł do kibla, a drugi poszedł, kurwa, po kawę! Dobra, jadę do Bidula. Może tam będzie. Dyrektor na razie nie odbiera. No coś, słucham. Dzień dobry. Dyrektor Domu Dziecka. Dzień dobry, dyrektorze. Dobrze, że pan odzwania. Filip Wojtczak uciekł ze szpitala. Nie wiem, czy pana już powiadomiono. Jak to uciekł? No przecież
on był w ciężkim stanie, no, do mnie nie dotarł. Jeśli się pojawi, to proszę jak najszybciej dać mi znać. Dobrze, no, ja dzwonię, bo coś mam. Może to być nawet ważne w śledztwie. Ale co takiego? Jakaś dziewczyna się tu awanturuje. Wpadła jak furia i od progu woła, że musi się zobaczyć z Filipem. Ale to nie jest ta jego Vanessa. A kto? Dużo młodsza, nie wiem nawet, czy jest pełnoletnia. Dobrze, już do pana jadę. Proszę spróbować ją zatrzymać. A z tym nie będzie problemu, no. Mówi, że się nie ruszy stąd, dopóki nie zobaczy się z Filipem. No, ale niech się pan pośpieszy, bo no, siłą jej nie zatrzymam. Jasne, zaraz będę. Bodzka, patrol wiezie jakiegoś pieniacza z bójki. Mówi, że tylko z tobą będzie gadał. Roześlij rysopis Filipa Wojczaka do wszystkich patroli. On nie może się szwendać po ulicach. No jeżeli ten, który go tak załatwił, go dopadnie, to jeszcze będzie chciał dokończyć tematu. Właśnie dlatego mieliśmy ludzi w szpitalu, żeby do czegoś takiego nie dochodziło, no. Racja. Kompletna amatorszczyzna. Lolek? No nie. Dobra, zapraszam do mnie. Chodź. Czemu brałeś udział w tej bójce? Co ty wyprawiasz? A tam zaraz brałem. Co brałem? Skąd się tam w ogóle wziąłeś? No przychodziłem akurat, no. Siadaj. Przechodziłem i nagle znalazłem się w samym środku jatki, tak? Lolek, bajek to mi nie opowiadaj. Powiedz, jak było. Nic się dzielnicowa ode mnie nie dowie. Dobrze wie, że ja kapusiem nie jestem. Jasne. Powiedz, o co poszło. A skąd ja mam wiedzieć, no? Normalnie co chodziłem po osiedlu, roboty nie mam, no. Zdarzy się, że czasem wpadnę w środek jakiejś takiej gównianej aferki. I oczywiście nic nie wiesz, nikogo nie znasz. Tak? Pani dzielnicowa to dobrze wie, że jak się chłopaki dowiedzą na osiedlu, że ja nadaję psom, to miał przesrane. A i bez tego i tak mam jową sytuację, bo Majka wszędzie nadaje, że kasy nie ma, mnie od gołodupców wyzywa. Ja to wolę jej z oczu schodzić. Nie mam gdzie się podziać, no to kręcę się, to tu, to tam. Bodzka, zapomniałem ci powiedzieć, zrzutka na ekspres jest. Co? No, stary się popsuł. Na nowy nikt kasy nam nie da, no to chcesz pić kawę? Robisz z nami ściepę. Naprawcie sobie. Tak, naprawcie sobie. Ciekawe, kto naprawi. Konserwatora nie ma. U nas nikt nie zna się na takich rzeczach. No dobra. Gdzie macie ten ekspres? Chodź, pokażę ci. Wiem, że Filip tu jest. Puśćcie mnie do niego. Tyle razy ci mówiłem, że Filipa tu nie ma, sami go szukamy. Krzykiem nic nie zdziałasz. Kłamie pan! Puśćcie mnie! Przestań, bo narobisz sobie kłopotów. Komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Górczaku. Ja wiem, kto mu to zrobił. Skąd w ogóle wiesz, że Filipowi coś się stało? Jego kumpel do mnie pisał, on też jest stąd. Dzieciaki już wszystko wiedzą, no, tutaj nic się nie ukryje. Filipa tu nie ma. A my sobie pogadamy na komisariacie. Twój ojciec już tu jedzie. Musiałem go wezwać, bo jesteś niepełnoletnia. Przecież nie uciekłam z domu. A wy moglibyście się zająć tą Vanessą, to ona tak skrzywdziła Filipa. Dlaczego jego własna dziewczyna miałaby go tak urządzić? No nie wiem, może dlatego, że jest jebnięta. Filip ją kocha, a ona się tylko nim bawi. Suka jedna. I to jest wystarczający powód? Filip jest oślepiony. Nie widzi prawdziwej miłości, która jest tuż obok. Prawdziwej miłości. Czyli ciebie? Traktuje mnie jak koleżankę. Przychodzi do mnie, ilekroć Vanessa wywinie mu jakiś numer. Jaki na przykład? Ona go kantuje. Zresztą nie pierwszy raz. Zdradza go, z kim popadnie. Zdzira z niej. Skąd wiesz, widziałaś to? Nie. Ale Filip sam mi się żalił, że podejrzewa, że Vanessa go zdradza.
A to nie jest tak, że ty jesteś po prostu zazdrosna i dlatego ją oskarżasz? No nie tak. Filip powinien być ze mną, ale on nie chce mnie w ogóle słuchać. Ale teraz w końcu ją zostawi, bo teraz wie, jaka z niej pizda. Co jest? Gdzie jest moja córka? Słyszysz? Gdzie jest moja córka, no? Coś ty za jeden. To mój ojciec. Otwórz kratę. Co ty znowu nawywijałaś, co? Z psiarni? Możecie zabierać takie wagary, tak? Uspokój się. Weź te ręce, człowiek! Chcesz odpowiadać za napaść na funkcjonariusza? A za co wy ją zatrzymaliście, co? Uspokój się, powiedziałem. Zeznania pana córki są istotne w śledztwie w sprawie Filipa Wojtczaka. Poszła do sierocińca, bo chciała się z nim spotkać. I zrobiła awanturę. Miałaś się z nim nie spotykać, mówiłem, że jeszcze raz to zobaczysz. Tato, ja tylko To chciałam... tato, to tato! Zobacz, łeb kurwa, zobaczysz! Kurwa, łeb kurwa! Zobacz! Puść mnie! Uspokój się. Daj kajdanki. Puść mnie! No, to teraz sobie pogadamy o urywaniu głów. A co by pan zrobił, jakby to pana córkę jakiś gnój chciał skrzywdzić? Nie wiem. Prawdopodobnie chciałbym mu przemówić do rozsądku. Ej, tam takie pierdolenie, tu trzeba ostrych środków. To jest element, margines społeczny, rozumie pan? Skąd pan bierze element? Bo normalnie w tym biedulu to nie mieszkają. Wychowani bez rodziców, bez normalnych rodzin. Na porządnych to na pewno nie wyrośnie. Wrzuca pan wszystkich do jednego worka. Bo z nimi to trzeba brutalnie. A ja chciałem tylko, żeby on się od mojej Milenki odczepił. Brutalnie. Mówisz pan. Wystarczająco brutalnie? To on? Boże, a kto mu to zrobił? Chłopaka pobito. Przypalano. Wyrwano paznokcie. No, to teraz mi pan wszystko wyśpiewasz jak skowronek. Ale to nie ja, jak chciałem go tylko nastraszyć. Tylko tyle. A nie chciał pan mu przed chwilą urwać łba? Jezu Chryste, co pan gadasz? Nikogo nie torturowałem, to jakaś pomyłka. Znaleziono go wczoraj rano. Twierdzisz pan, że nie miałeś z tym nic wspólnego? Bo po tym, co się wydarzyło na korytarzu, można myśleć inaczej. Ale ja dzisiaj dopiero wróciłem. Mnie 2 tygodnie nie było. Ja pracuję na drugim końcu Polski przy wyrębie drewna. Człowieku, ja go palcem nie tknąłem. Ojciec dziewczyny to ślepy trop. Ma alibi. Mocne? Mocne. Jego brygadzista potwierdził, że był w lesie, 500 kilometrów stąd. Jego koledzy też to potwierdzają. Był z nimi 24 godziny na dobę. I w pracy, i w hotelu robotniczym. Czyli co, nic nie mamy? Nic. Wracamy do pierwszej hipotezy. No, może sprawdziłaś już tego łaminuszkę. Był na meczu w Krakowie, mam monitoring ze stadionu. Cholera jasna. Najgorsze jest to, że nawet nie wiemy, czy ten chłopak żyje. Czy sam uciekł ze szpitala, czy ktoś go porwał, żeby go uciszyć. Jak zaraz nie znajdziemy tego psychopaty, to... To co? No to nie znajdziemy chłopaka żywego. Co mu strzeliło do głowy? To wszystko po to, żeby dziewczynie zaimponować? Bardziej wydaje mi się, że po prostu chciał jakiegoś lepszego życia. Co go tutaj czeka na Gorczaku, jak wyjdzie z bidula? No co? Jest Filip. Przyszedł. Dobra, niech go pan pilnuje jak oka w głowie, już jadę. Ale co, Filip wrócił do domu dziecka? Tak, czas zaczerpnąć informacji z pierwszej ręki. Dobrze, że chłopak żyje. Jedziesz? Nie, zostanę tu, mam trochę papierów do zrobienia, ale daj mi znać, co z nim, dobra? Jasne. Sławciu, wydrukujesz mi coś, toner mi się skończył. Skaranie boskie. Wszyscy włażą w oboconych butach. Nie nadążam ścierać. Nikt nie korzysta z wycieraczki. Co to, obora? Danka, co cię ugryzło? No bo każdy wszystko olewa. O, przynajmniej jeden porządny lolek. Co kran naprawił. Gdyby nie on, to w całym komisariacie nie byłoby wody, bo już chcieli pion zamykać. Ty, Karola, a może jego zatrudnimy tutaj u nas? Na etat. Tak. Jako wzór bandyty do powierzenia w gablocie. Jako konserwator. Na elektryce się zna, a hydraulik z niego całkiem. Jasne. Zatrudnijmy samych kryminalistów na komisariacie. Co? Mnie też zastąpicie bandytą jakimś?
No daj spokój, no przecież ja o wszystkich myślę. Gdyby nie on, to byśmy siedzieli tutaj po ciemku i po kolana w wodzie. Danka, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. I ja zaraz się tym zajmę. Wolska, nie mówisz poważnie. Co? Przecież to jest świetny pomysł. Lolek potrzebuje roboty. My potrzebujemy konserwatora. Wszyscy na tym wygrają. No, a jeszcze Lolek pewnie mniej głupot nawywija, jak będzie miał robotę. Dokładnie. Leczcie się na nogi, dziewczyny, bo na głowę już za późno. Pogotowie było przed chwilą, właśnie odjechali. Dali mu kroplówkę, bardzo silne leki przeciwbólowe. I nie zabrali go do szpitala? Nie chciał jechać. A zostanie tu, moja żona jest pielęgniarką. Będzie przy nim, w razie czego zmieni mu kroplówkę i da zastrzyk. Jasne. Mogę z nim pogadać? Jest przytomny, ale odpływa po lekach. Może pan próbować. Filip, jest tu pan z policji, porozmawia z tobą. Niczego się nie bój. Nazywam się komisarz Rafał Nocen. Próbujemy znaleźć tych, co ci to zrobili. Pamiętasz cokolwiek? Filip, wiem, że się boisz. I dlatego uciekłeś ze szpitala. Pan by się nie bał? Nie widzi pan, co oni mi zrobili? Pamiętasz ich? Facet był w masce, ale ja nic nikomu nie zrobiłem. Nie wiem, dlaczego się tak na mnie uwziął. Jesteś pewien, że nikomu nie podpadłeś? Filip, wiem, że dealujesz. Nie, ja chciałem, ale byłem tak zesrany, że ktoś mnie obserwuje. Wszystko wywaliłem i spieprzyłem do domu. Nie nadaję się do tej roboty. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Wszystko, co nam powiesz, każdy najdrobniejszy szczegół może nam pomóc złapać tych skurwysynów. Ja słyszałem jakiś głos, ale tak jak przez mgłę. Już nie mogłem z bólu. Filip. To nie jest dobry moment. No nie może mi pan tego zabronić, to jest mój chłopak. Ale on śpi, on potrzebuje teraz tylko odpoczynku. Ale chociaż na chwileczkę. Proszę wyjść. Przepraszam, strasznie jest namolna. Może się po prostu martwi o swojego chłopaka. Ciągle pyta, czy Filip czegoś nie pamięta z tamtego zdarzenia. To ją interesuje? Czy on coś pamięta? Boi się, że on ma coś z głową. Proszę. Jakiego diabła dzielnicowa po mnie wyzwania? Skoro wie, że i tak nie będę sypał w żadnej sprawie. Nie chcę żadnej informacji. Chcę ci dać robotę. To co to za robota? Gdzie ta robota? Tu, na komisariacie, no w sensie, jeśli komendant się zgodzi. Byłbyś naszym nowym konserwatorem. Zwariowaliście? Ja na policji? W życiu! No ale Lolek, no robota to robota. No chyba niezła fucha, co? Fucha. Prędzej tymi gołymi rękami będę w ziemi kopał, w zimie! Tu, na psom usługiwał w życiu, no! Dziękuję i do widzenia się z państwem. No, Rafał, jak ten chłopak? Mówi coś? Mało mówi. Jest na silnych lekach, ledwo kontaktuje. Powinien trafić do szpitala, ale biera się. Na szczęście ma tu niezłą opiekę. Słuchaj, a ty jesteś jeszcze w firmie? To sprawdź dla mnie jedną rzecz, a potem po mnie przyjedź. Jasne. Dzieciaki z domów dziecka nie mogą liczyć na wsparcie osób bliskich, bo ich po prostu nie mają. W
tej sytuacji są na przegranej pozycji. Mogą liczyć na siebie albo na cud, że na ich drodze pojawi się ktoś, komu będzie zależało. Filip miał dziewczynę, miał kogoś bliskiego, ale ją też musieliśmy prześwietlić. Co masz? Vanessa ma alibi na cały wieczór i noc, kiedy Wojtczak był katowany. Telefon jej logował się w zupełnie innej części miasta. Cholera jasna. Ciągle coś mi w niej nie gra. Ty. Patrz. A, A co, już odpuściła? Miała być z nim przez całą noc. no, to kto? Ulala. Co, tak się martwiłaś o swojego chłopaka, a teraz szybki lodzik z przystojniaczkiem na odstresowanie? Co wy za jedni, co? Czego chcecie? Zboczeńcy, tak? Oni są z policji. Komisarz Rafał, na co sierżant Wolska. Dzień dobry. Co? Zawiniecie nas, bo chcieliśmy się trochę pomacać w samochodzie? No, w sumie za to też jest paragraf. Uprawianie seksu w miejscu publicznym. Nie, no bez żartu. Bez żartów. Znasz Filipa Wojtczaka? Nie waż się ruszać. Stój! Odwróć się! Odwróć się! No i widzisz? Teraz już jesteś podejrzany. Nic, kurwa, nie powiem. To nic nie mów, kto ci każe. Chciałem ci pokazać nagranie z przesłuchania twojej dziewczyny, które nagrała moja koleżanka. Co powiedziała? Zresztą gówno mnie to obchodzi. Kłamie. A skąd wiesz, że kłamie? Jeszcze ci nie pokazałem. Jakiś kurwa jasnowic jesteś? Szmata powie wszystko, żeby tylko kryć swój tyłek. Może i tak. Ale to brzmi wiarygodnie. Powiedziała, jaki był twój udział, jaki był jej udział. Wiesz, współpracuje. Sędziowie to lubią. Wydymała cię, chłopie, jak złoto. Szmata pierdoli głupoty. Może i tak. Ale ona sobie teraz szuka nowego fagasa, a ty będziesz pierdział pod celą. Kto się, cholera? O, mam. To ona wszystko wymyśliła. Pieprzona zdzira chciała się pozbyć tego szczyla. Od początku nawet miała pomysł ja. Chciała, żeby cierpiał. To ta kurwa, nie ja. To teraz dasz mi to wszystko na papier.
Gdzieś się wybierasz? Dopiero przyszłaś? To Henas, to on mi kazał. Wysłał mi nawet wiadomość. Tylko że Henas siedzi teraz na dołku. A to my wysłaliśmy do ciebie wiadomość. Sorry. Dziewczyna połknęła haczyk. To Rafał wysłał jej wiadomość z telefonu faceta, z którym razem skatowali Filipa. Kiedy Vanessa dowiedziała się, że Filip jednak żyje, miała wstrzyknąć mu powietrze do kroplówki. Henas kłamie. Ja nic nie zrobiłam. Bałam się tylko, że jak nie zrobię tego, co mi każe, to mnie zabije. Nie rób z siebie ofiary, co? Mamy zeznanie Henasa. Wiem, że chciałaś się pozbyć chłopaka i dlatego to zaplanowałaś. Dostaniesz 10 lat. Henas to gnój. On jest sadystą. On go torturował, jeszcze się zajebiście przy tym bawił. No tak, ale ty tam byłaś. I nie pomogłaś chłopakowi. Ani nie powstrzymałaś Henasa. Bo miałam dosyć tego frajera Filipa. Henas ma przynajmniej kasę, fajną furę i dobrze się z nim bawiłam. A Filip jest zerem. I nie chciał się ode mnie odpieprzyć. Wypisywał mi jakieś bzdury, że jak go zostawię, to coś zrobi. I dlatego kazałaś Henasowi się go pozbyć? Miał go tylko trochę nastraszyć, żeby się ode mnie odpieprzył. A potem zaczął go bić, torturować. Ja nie mogłam na to patrzeć. Ja naprawdę próbowałam go powstrzymać, ale on mnie odepchnął, miał więcej siły, rozumiesz? Nie kupuję tego. A wiesz dlaczego? To ty wszystko zaplanowałaś. Nawet zostawiłaś komórkę na drugim końcu miasta, żeby mieć alibi. A potem jeszcze próbowałaś go dobić. Wiesz, jak to się nazywa? Premedytacja. I prokurator już ci pisze za to zarzuty. Dziewczyna Filipa oraz facet, który go skatował, od razu trafili do aresztu śledczego. Filip miał przed sobą jeszcze tygodnie rehabilitacji. Na szczęście dyrektor domu dziecka załatwił mu pomoc psychologiczną. Obiecał też pomóc w załatwieniu mieszkania poza Gorczakiem. Kiedy Filip osiągnie pełnoletność, chłopak będzie miał szansę otrząsnąć się z tej traumy. Będzie miał szansę na normalne życie. Cześć. Pani dzielnicowa, to jak będzie z tą robotą? To aktualne to jeszcze? Lolek? Ale ja myślałam, że ty w psiarni nie chcesz pracować. Ja przemyślałem to sobie, to znaczy, no Majka przemyślała za mnie i poprosiła mnie, żebym tu przyszedł. Serio? Majka cię poprosiła? Zna pani dzielnicowa moją Majkę, no. Cała ulica słyszała, jak mnie prosi. A to by się zgadzało. No to co, mogę cię już oficjalnie przywitać na naszym pokładzie? Tylko mam takie pytanie, bo tak się zastanawiam, skąd Majka wiedziała, że ta pani dzielnicowa mi taką fuchę tutaj załatwiła? A że tak powiem, Lolek, ode mnie to się niczego nie dowiesz, bo kapusiem nie jestem. Ale co ci mogę powiedzieć, to mamy tutaj, proszę bardzo, Sławomir Broda, nasz dyżurny, nasz nowy konserwator, Karol Więcek, Lolek. Już lecę po kwiaty. W kadrach już na ciebie czekają. Chodź. Sociu. Proszę. No. To witamy w psiarni. Jej. Chodź. Gdzie ona jest do cholery? Przyjechało, no! Oddajcie moje dziecko. Była pani z dzieckiem? Była pani w ciąży? Kobieta została porwana, wypatroszona i tam podrzucona. Nie rób z siebie ofiary. Jasne? Patrycja czuje, że nie mówisz jej prawdy o matce. To bomba z opóźnionym zapłonem.